Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dying Light 2. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku sporo się podziało, bo tutaj parę budynków runęło, mamy wielką chmarę pyłu. No niestety tutaj w tym obserwatorium nie zdążyliśmy powstrzymać jakiegoś alarmu i na miasto spadły kolejne w ogóle rakiety. Straciliśmy też klucz dostępu Gierę, ma go teraz Walls. Co też nie jest za dobre. W każdym razie, dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od tego, że damy tutaj jakieś tam delivery dla gońców pierwsze, z tych, które mamy, a później odzyskamy dla jakiejś staruszki leki, które jej renegaci ukradli. Oczywiście ta staruszka trochę była zorientowana, myślała, że to jakiś jej wnuczek, a to byliśmy my. Ale dobra, wpierw dostawa, a później się tym zajmiemy. Carrier with a letter for you? Excellent, thank you. Oh, very interesting. This is not quite the news I expected, but welcome nonetheless. What's that, ma'am? Forgive me if I'm not at liberty to say. As a carrier, I'm sure you of all people understand the value of information. Yeah, certainly. The Guild has its network, but we overseers, I would say we are more like spiders. We crisscross the city with our webs and take notice when we feel a tug on this thread or that. I see. I'm sure you do. And yes, we occasionally feed upon the poor flies caught in our web, but we're just as likely to give them a treat as well. To keep our web strong, of course. Of course. So, perhaps I won't share the tidbit that got caught on my web this time. But I will reward the fly who tugged on the thread and called it to my attention. Make sure my little fly is rewarded. And there's a little morsel for you as well. Okej, czyli jakaś przesyłka zwrotna, czy to po prostu dla nas dodatkowa nagroda? Chyba dla nas dodatkowa nagroda po prostu. Dobrze. Tutaj mamy gdzieś tych renegatów, od których mamy zabrać leki dla staruszki, tak więc chodźmy to zrobić, bo ją ukradli wcześniej. Okej, widzę, że tu mamy wejść nawet do środka. No, widzę, że z renegatów to już niewiele zostało, bo zostali tutaj sami zarażeni. Nie wiem, czy to oni się przemienili, czy co. Ktoś tam coś mnie jeszcze chce atakować, ale dobra, weź. So they are here. Grandma might be confused, but her memory's just fine for some things. I hope these pills help her. Dobra, tylko to gdzieś pewnie... A nie, nawet niedaleko. Dobra, to wait. Może jednak... Wow! Okej, dobra, wlazłem na górę, super. Bo tutaj gdzieś ten wiatrak zaraz jest obok. No niestety ta widzę chmura pyłów dalej tutaj oczywiście jest obecna. I trochę nam utrudnia nawigację też, bo mało widać. No ale no niestety nic na to nie bardzo poradzimy w tym momencie. Dobrze, że tu Aiden mi doleciał. Bo jakby nie doleciał, to by było słabo. Jakaś tam automatyczna sekretarka, ale walić ją. Chodźmy tutaj, znajdźmy tą staruszkę. Pogadajmy z nią. Here you go, ma'am. Grandma, I got your pills. Took your sweet time, Jerry. Had to grab a pint with your mates after work again, is that it? You could have let me know before we got married, the day were your true loves. Well, here's your tea. See what kind of wife you have? No, I'm not your husband, remember? I'm your grandson? Shit, now I'm confused. Take these, please. They should help. That's so sweet you brought them, Aiden. Wait. So, you remember my name? You know who I am? Oh, my. Oh, all right. I might have exaggerated my memory problems a little bit. One can get used to this epidemic, even to the infected. But to loneliness? Never. What's the point of surviving if I have no one to share my life with? And you. Do you have a grandmother still alive? Do you drop by for tea with her? Never had a grandma. Truly? Then you do not even know what you are missing. I know so many stories. Would you like to listen? I'd love to.
Drop by whenever you feel like it, and I'll be glad to tell you. To czy mogę od razu o jakąś poprosić? I'd love to hear your story now. I am Bosnian. I survived the siege of Sarajevo by the Yugoslav army during the war in Bosnia and Herzegovina. It started in '92 and lasted 4 years. The longest and bloodiest siege in the history of Europe after World War II. My mother and I were hiding in the basement. Very tight, very uncomfortable. It was hard to sleep. One day, a boy showed up. He was maybe 7 years old. His name was Daniel. His parents had been killed by mortar shells. Higher up, you could sneak away from snipers, avoiding unprotected streets. But you could never predict where the missiles would fall. It was only a matter of time before Daniel would die. He came by every day, but my mother never suggested that he stay the night. We lacked food, and a third person would have made it impossible to sleep. One day, Daniel sat with us, and I could see how troubled he was. He had big brown eyes. Can I stay with you? Mother changed the subject. In the following days, she did that 3 more times, until finally, she let him stay. Might she change her mind? I asked her the same question. She said, I had to remind myself what it meant to be human. I have remembered that my whole life. When the virus broke out, I sheltered dozens of immigrants. People think of themselves to survive. But they won't survive if they think only of themselves. Wow. I never thought about it like that. I'm glad I met you. No a jeszcze co do wojny w Jugosławii, generalnie pamiątki po niej do tego dnia są obecne, tam w blokach czy coś, są dziury po kulach i no generalnie przejebana rzecz. A na Ukrainie teraz dzieje się dokładnie to samo, także oby tylko nie trwało 4 lata, tak jak tutaj było powiedziane, akurat tego to tam z historii nie pamiętałem, że ile ta wojna właśnie w Bośni i Hercegowinie trwała, ale nadal no oby na Ukrainie to 4 lata nie trwało, tak jak tutaj gra nam powiedziała. Oby to się skończyło jak najszybciej. Generalnie, żeby Putin już sobie wrócił do swojej Rosji i najlepiej to, żeby już może się skończył. Zresztą tam były te plotki, że Putin to w ogóle ma jakieś problemy ze stanem zdrowia. Oczywiście śmierć Putina mogłaby wprowadzić jeszcze większy chaos, niż pomóc na jakiejś rzeczy, bo zaczęłaby się jakaś wojna o władzę w Rosji. Dlatego, że tam nie ma za bardzo takiego wyznaczonego przez Putina swojego następcy. Także tam na pewno, wiadomo, każdy będzie chciał po tą władzę sięgnąć, także tam podejrzewam się nieciekawie zrobi, no ale to jeszcze jest w przyszłości dopiero. Coś, co jeszcze poznamy, jak to się wydarzy. Na razie przelećmy, dostarczmy drugą przesyłkę dla gońców. Nie wiem gdzie dokładnie, gdzieś tutaj niedaleko. Okej. Tutaj dopiero mi teraz pokazało dojście. Pytanie tylko, gdzie jest wejście do środka tego budynku. To jest świetne pytanie. Oczywiście musiałem jakoś od kompletnie złej strony przyjść. Czy tu będzie wejście? Będzie wejście, dobra. Zapalmy sobie światło i dostarczmy to. Carrier's Guild. Here's a package for you. Oh my! I've been waiting for this. The new issue of Flickr Fanfare magazine. What's that? The best source for behind-the-scenes info on your favorite movies, their stars and directors. Oh, look, it says here that Lana Kasdan has a new film coming out, and that Eggy Canby's performance in The Quigley is a tour de force. What's a movie? You'd know if you read Flickr Fanfare, my friend. I used to read them slavishly when I was younger. I recently found someone with a complete collection. I pay him to send me an issue a month. I feel like I'm back in the old days when movies were being made and magazine subscriptions were in vogue. I see. Interesting. Forgive my pathetic nostalgia, but the arrival of these rags, and yes, they were rags even then, well, it takes me back.
They're a monthly oasis from the pervasive drear around us. I can't argue with you there. So don't. Now, leave me. It says that Teddy Canterbury is having an affair with his leading lady. And he's married to a man. Oh, I swear the cat is just insatiable. Nie mam żadnego pojęcia, o kim była mowa, jeśli chodzi o tych aktorów, reżyserów i tak dalej. No ale spoko. Mamy wrócić do Driscolla, do Gildii. Wróćmy od razu w takim razie. To jest w ogóle ciekawe, no bo Aiden się urodził już w trakcie chyba epidemii, a no też był zamknięty w szpitalu i to było ciekawe. Powiedział, czym jest kurwa film? No tak, no jednak minęło sporo czasu, od kiedy filmy robione były w tym uniwersum. No ale dobra, wyjdźmy sobie stąd, chodźmy do Gildii, oddajmy im to zadanie, być może przyjmiemy kolejne, jeżeli będzie, a pewnie będzie. I być może pójdziemy na statek SPK-ów i tam poddajemy jakieś questy poboczne, przede wszystkim oczywiście książki, generalnie, żeby z Talią może w końcu ten romans doprowadzić do końca, ale zobaczymy. Back in one piece, I see. Of course. Here's a message I was given. I'll take care of that. Now get your arse back here soon. These messages aren't going to deliver themselves. Ja je mogę wziąć od razu, panie Driscoll, i mam nadzieję, że mogę. I'm restless, Professor. I need something to do. I got some deliveries for you. Sweet. Just watch yourself. There's something in the air. Like what? I can't put my finger on it. But watch your back. To jest 10. zadanie dla gońców. Mam wrażenie, że ostatnie. Dlatego chciałbym je chyba zrobić od razu. Daleko to jest? Daleko to jest. Gdzie dokładnie? W Starym Villedorze, z tego co widzę. No dobra, to się tam przenieśmy. Jak mówię, chciałem to zrobić, bo to jest 10. zadanie, co by oznaczało, że być może jest to w ogóle ostatnie zadanie dla gońców. Także może byśmy już to w końcu odhaczyli z naszej listy. Bardzo by fajnie było. Dowiemy się też być może, kto tych gońców zabija. Generalnie. Nawet podejrzewam, że to jest więcej niż pewne, że się tego dowiemy. Jak się stąd tylko wychodzi? That's a fucking... bardzo dobre pytanie. Nie wiem, co ja chciałem powiedzieć, ale okej. Tu jest wyjście. Tak więc chodźmy w takim rozrachunku. I stąd tylko tam po 100-200 metrów, tak więc to już nie będzie aż takie wymagające dla nas. Wow, czemu mnie tak wybiło, nie wiem, ale spoko, bo dzięki temu wyjdziemy... Jezu, jakaś ta gra mam wrażenie, że zaczęła dużo gorzej działać jakoś ostatnio. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś patcha, że coś się zmieniło, czy co. No jakby według plotek... Ojej, co jest? Kurwa, co tu się odjebało? Jezus Maria Paweł. Według plotek AM5 ma w końcu wychodzić jakoś tam we wrześniu, tak więc... No wtedy już na pewno będzie upgrade kompa, no i zapewne wtedy już będziemy... się takie problemy z takimi przycinkami skończą. Niestety przyszli renegaci tutaj, co nie jest za fajne. Ale ucieknijmy sobie od nich, bo tu już gdzieś mamy pierwsze delivery. Czy to tutaj mam wejść? Chyba tak. Dobra, dokładnie. Tak więc dostarczmy tą przesyłkę. I have a letter for you. Oh, look at this envelope, Berto. So pretty. I bet it's a wedding invitation. God, I hope not. My tux rotted away years ago. Oh, hush. Yep, it's a wedding. And can you believe it? Garrett, you know him. Of course I do. What's he getting married for? That kid's played women like a loose game of three-card Monty for a while now. Stop. It's some girl named Cordelia. Cordelia? I remember her from somewhere. You asked me, that girl was selling not so much goods, but plenty of services, if you know what I mean. Oh, you're terrible. I'm sure she's very sweet and they'll make a great couple. If you say so. But I don't want to go to their wedding. That marriage will be over in a month. Besides, my tux rotted away years ago. Oh, don't you worry. It's an announcement, not an invitation. Oh, so they're just rubbing our noses in their so-called love. Well, I can live with that. It means we don't have to buy gifts. Besides, my tux. Oh, will you just please shut up about your tux?
O kurwa mać! On tak tutaj sobie grzecznie czekał na mnie! Co jest? What the fuck? Ale się przestraszyłem. No dobra, okej. Przesyłka dostarczona, jakby nadal nie rozumiem na chuj Aiden czeka, aż oni tutaj się mu wyżalą, jakby to trochę dziwne jest i no, ale niech będzie, ale się normalnie przeraziłem, Boże. Tak właśnie myślałem, że coś mi tu stuka, ale nie wiedziałem co to, myślałem, że się Aiden zbagował, a tu kurde renegat przyszedł sobie generalnie i chciał mnie przyatakować. Dobra, gdzieś tutaj trzeba znaleźć zejście, okej, tu jest come on, zejście. Puśćcie Aiden. No puśćcie Aiden. Dziękuję i zobaczmy. Carriers Guild here with a letter. Thank you so much, son. So kind of you to bring it. Of course, ma'am. Happy to be of... I don't get much in the way of visitors. I'm sorry to... How's the bazaar these days? Still bustling? Oh, how it smelled. Some thought it rank, but not me. It's been so long. Well, at least you have people writing to you to tell you stories of the world outside your flat. Yes, yes. I'm a lucky woman at that. Listen to me bending your ear. Forgive an old woman. I'll let you go. No trouble at all, ma'am. How's Mrs. Krasinski today, Carrier? She seemed fine, I guess. Why? Oh, I'm just wondering. She's all alone. Got no one. I worry about her. Well, I just delivered a letter, so she must have someone. Well, not really. I mean, I talk to her, but I also send those letters for her. The only other people she gets to talk to are you carriers. I had no idea. You're not supposed to, but I've been thinking lately. If something happens to me, who's gonna look in on Mrs. Krasinski? She's so alone. I just thought you should know. Thanks. No dobra, wszystko fajnie, szkoda tylko, że było widać taki recykl asetów. What's going on? Another ambush. This time it's Jack. He just radioed an SOS. Oh, shit. Look, I know you guys don't get along, but It doesn't matter. Just tell me where he is. I'm sending you the coordinates. Okay, I'm on it. If he calls again, tell him I'm on my way. Dokładnie, coś się dzieje i niejaki Jack został zaatakowany. Gdzie to jest? To jest gdzieś tutaj. No dobra, to w takim razie ciskamy tam i jak mówię, no od razu dowiemy się pewnie, kto tych wszystkich gońców tutaj napadał. Tak więc, no co, sprintujemy tam jak najszybciej. O, tu jakieś zadanie poboczne. Dobra, to tamten quest poczeka. Nie ma żadnego time limitu, a sobie przynajmniej jakiegoś przyjmę po kolei. Tutaj, jak już jestem w okolicy. I need to find. What? Who are you looking for? That's the problem. I don't remember. Mon Dieu, I knew I should have stopped after that first pint of cider. I put a box of glitter in one of my scarecrows. But which one? You make scarecrows? I thought this was an art workshop. Making scarecrows is art. They're very much in demand. And I'm good at designing them. People call me the Scarecrow Queen. I cater to individual needs. You want a scarecrow cowboy? A hot-looking scarecrow? Maybe Count Dracula to guard your veggies? I even created a replica of a woman's dead husband for her. You name it, Gabrielle's can make it. Why did you put glitter in a scarecrow? I was planning to use it for a special order. A sweet unicorn scarecrow for a sweet little girl. This glitter cost me a fortune, and I wanted to hide it somewhere safe, but now I can't remember which one of my babies I picked. Maybe I could find it for you. All I remember is that there was a naked woman and a tree. Somehow the scarecrow is above them. Okej, przyśniło ci to się? Byłaś pijana. Man, you must have been wasted. What are you implying, young man? I know what I saw. A naked lady and a tree. They'll lead you to my scarecrow, if you're open-minded enough.
Okej, naga kobieta i drzewo. Królowa strachów. Czy gra mi cokolwiek podpowie? Tak. Okej. Nawet nie jest daleko. I nawet jest bliżej niż to miejsce, gdzie Jack wydał SOS, tak więc znajdźmy ten brokat. Okej, dobra, czyli to jest tylko obszar zadania. Naked lady in the tree. No nie jest to zbyt dużo informacji. Dlatego... O, wait, tutaj coś jest. Jest Naked Lady in a Tree. Proszę bardzo, jakiś mural stary. Jeszcze z czasów, kiedy było wszystko ok. Dobra, to w takim razie się tutaj przenieśmy. I on ma być jakoś nad nimi, czyli no zakładam, że tutaj, tak. Tu musi być na tej farmie jakiś strach na wróble. Tylko nie widzę tutaj żadnego stracha na wróble. Generalnie. O, tutaj? Tylko no nie mogę z nim wejść w interakcję. Mogę go zniszczyć? Nie, nie mogę tu korzystać z broni. To pewnie ten tutaj? W takim razie? That graffiti on the wall, that's the naked woman. And the tree. Gabrielle's scarecrow must be around here somewhere. Oh, and here's the glitter. One little girl's gonna be pleased. No dokładnie, także to oddamy później. Na razie znajdźmy tego Jacka. On tu gdzieś miał mieć jakiś problem. Także zobaczymy, kto ich zabija. I'm here. There's no sign of Jack. Not even much of a struggle. Knock on some doors. See if anyone heard or saw anything. There's a family nearby. No dobra, zaktualizowano cel, zapukaj. Who is it? What do you want? I'm from the Carriers Guild. I need your help. What kind of help? A fellow carrier was attacked nearby. Did you hear or see anything? Yes, I saw something. What I saw convinced me that it's death for me to tell another soul. You have nothing to fear. The Carriers Guild will protect you. Can you? You want to protect us? Try clearing this floor of the infected. You know what it's like to live in a dark zone when monsters are lurking outside your front door all the time? My family and I are in enough danger without you added to our worries. So leave me be. Ask someone else. I'll clear them out. And you'll help me then? I'm sure you mean well, kid, but even if you succeeded, more would move in soon. You'll probably just get yourself killed in the process. Well, it's worth a shot. You got nothing to lose. You're either crazy or desperate. But do it. If you survive, come back. And we'll talk. Dobra, to idziemy oczyścić to miejsce z zarażonych, no to wychodzi. Gdzie dokładnie? Tutaj po prostu na dole. Są tu zarażeni? Są. Ale pewnie nie jakoś dużo, tak więc szybko się przez nich przebijmy. Okej. Sprinter nie zdążył do mnie dobiec, ale to nic. I zgasł mi monitor na chwilę, ale już żyje, okej. Bandyta uciekł, dobra, nieważne. Ja chcę zabić tych kolegów i wrócić tam na górę do nich. Tak więc pogadajmy z tym gościem. Hey, it's me. The infected are gone. For now. You've slain them? All of them? All of them. So you have. Fine then. I will tell you of your friend. He was surprised by masked men. He couldn't even put up much of a fight. They just overwhelmed him and dragged him into a nearby building. Is it inhabited? I don't believe so. Except for the infected, of course. Oh, great. Okay, thank you. You may have saved a life today. And you have provided my family a respite from constant terror. Even if it lasts only for one night, we will be eternally grateful. No dobra, renegaci oczywiście, bo kto inny. Dobra, gdzieś tutaj ten budynek nieopodal mamy zbadać. Także szybko, no chodźmy tam. W takim razie, tutaj mamy jakieś drzwi, które musimy otworzyć. Miejmy nadzieję, że ten Jack nadal żyje. No i zobaczmy. Looks like you carriers are as reliable as your reputation. Or should I say predictable? I predict I'm gonna beat your ass. You're having a party and you didn't invite me. I'm hurt. What the? Derek, the prodigal carrier, so you are behind this after all. What are you talking about? I'm here to save your ass. Save your own ass. Kill them both, boys. No dobra, to szybko w takim razie paru panów renegatów trzeba pokonać.
Jezus Maria, ten tu kurwa jakiś jeszcze w ogóle ogniowy, na takim małej przestrzeni, pojebało cię człowieku. No dobra, okej, Derek przyszedł nam pomóc. Trochę duży ogień, ale to nic. Thanks. Looks like I misjudged you. Same as everyone else. But, I told you I'd have my eye on you, Pilgrim, and I have. Especially since our first meeting. You're good, but when I saw you walking into a trap, I stepped in. I told you I'd be there when you slipped up. I guess I took it the wrong way. Okay. So you're not the one hunting down carriers? No, but I've been investigating. I've concluded it's someone on the inside. Fuck. Any idea who? I have my suspicions, but for now, I'm going after Jack. But you were following him too? Yeah, but I lost him after he was dragged in here, and then you showed up. He can't be far. Calling all carriers. HQ is under attack. Nearby carriers to HQ immediately. We need help! Oh, fuck. That's Driscoll. We gotta get back to HQ. Let's divide and conquer. You head to HQ and I'll find Jack. Okay, radio in when you find him. I'm heading to HQ. Watch yourself, Pilgrim, and good luck. No proszę, siedzibę nam zaatakowali. Dobra, to nawet nie ma co tam iść tak normalnie, tylko dziabiemy quick travel. A, tylko tu mamy zadanie poboczne do oddania. No tak, już tu jestem, to zacznijmy od tego. Tym bardziej, że w sumie już nie mam za dużo czasu w tym odcinku. Także maybe to jednak będzie lepszy pomysł, żeby już w tym odcinku nie robić tych gońców. Zaczniemy sobie od tego po prostu odcinek kolejny, żeby bazę obronić. Pierw oddajmy to zadanie poboczne z tym całym tym i może przy okazji jak mamy vendora sobie zahaczmy od niego, coś tam sprzedamy. Co ciekawe, nawet dobry granat mogę kupić, to w sumie dlaczego nie. Reszty nie chcę rzeczy, dobra. I chodźmy dalej, tutaj użyjemy sobie naszej paralotni, żeby przelecieć do kolejnego jakiegoś tutaj posterunku ocaleńców. No i zobaczymy. Pani nam podziękuje na pewno za ten brokat, który znaleźliśmy. No a później nie wiem co, bo tak zostały nam 3 minuty gdzieś. Najwyżej zrobimy trochę krótszy odcinek, jeszcze się zastanawię. Na razie chodźmy, pogadajmy z nią. Here's your glitter, Gabrielle. Oh, thank you, young man. Here, take this for your trouble. Your scarecrow wasn't doing a good job. Wasn't protecting any crops, and there was a reading chair next to it. A reading chair? Then it was doing the job it was designed for. Keeping someone company. It's what most people use them for these days. No kidding. Would you like me to make a scarecrow for you? Kurwa, dawaj, bierę. Yes, please. Would you use glitter on it too? Oh, don't be silly. I'm taking this very seriously. Come back later and see if you like it. O kurde, będę musiał do niej później wrócić po glitter, znaczy po strach na wróble, a to ciekawe. Jeżeli nie zapomnę, to kiedyś tutaj wrócę. I z chęcią ten strach na wróble sobie ogarnę. Tu w ogóle jakiś pytajnik się pojawił z dupy trochę. To chodźmy go sprawdzić. Nie mam za bardzo nic lepszego do zrobienia teraz tak naprawdę. Mógłbym tam użyć quick travela, żeby się tam dostać w sumie. Ale już, żeby tam zabić trochę czas, to sobie podlecimy naszej super ekstra paralotni potężnej. Także hopsasa i tutaj ciśniemy drogą w dół. Gdzieś tam w okolicy aż bazaru. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, że mi teraz tam pokazało coś nowego, czy co. Zobaczymy. Niestety trochę mnie tutaj zniosło w dół bardzo. Także długo sobie już tak pewnie nie polecimy. Tym bardziej, że mi się też w ogóle kończy wytrzymałość, ale to swoją drogą. No dobra, 200 metrów mamy sobie przebiec, tak więc przebiegnijmy, czemu nie. Mamy oczywiście renegatów gdzieś po drodze. Walić ich, odsuniemy się od nich po prostu i tyle. Nie ma co tam z nimi niepotrzebnie walczyć. Chodźmy tutaj sobie wyskoczmy, tam gdzieś odpalili ten swój alarm śmieszny. Ale walić ich. Nie powinno to mieć dla nas żadnego znaczenia. O, to jest gdzieś coś pod ziemią, co ciekawe. Nieznane miejsce. To pytanie, jak tam się dostać. Tutaj gdzieś jest... Aha, dobra, nie, to musi być jakiś bug, bo to jest w miejscu, gdzie jest metro. To pytanie, jak do tego metra w ogóle zejść. Tu jest gdzieś to zejście do stacji. Okej, mamy oczywiście więcej zarażonych. Co ciekawe, tamten gość jakiś sobie coś tam dziubie przy nich.
Nie tędy, tędy. Ale to musi być jakiś błąd, że tutaj mi pokazuje pytajnik chyba. No ale zobaczmy, jak już tu jestem. A nie, o proszę, coś nowego. Standardowa misja rozdziału. Okej, ale to są jakieś takie powtarzalne rzeczy, nie? To nie jest nic tam bardzo fajnego. Zobaczmy. Dotrzyj do ostatniej areny, pokonaj... To są jakieś takie wyzwania, challenge'a. No ale dobrze, no przynajmniej je sobie odkryłem. W kolejnym odcinku na pewno zaczniemy od tego, że obronimy Gildię Gońców przed jakimś atakiem. A co później? To zobaczymy, być może pójdziemy pogadać z Frankiem. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.